Siema, sezon w Hero Siege'u zakończyłem, także troszkę o buildzie, którym grałem. Oczywiście nie będę udawał, że to jest mój build autorski, bo tutaj przed nami jest cały dokument tego buildu, wszystko rozpisane przez tam jakiegoś ziomeczka. Ja link do tego dokumentu oczywiście zostawię pod filmem, a teraz póki co po prostu pokrótce opowiem e, co, gdzie i jak tutaj wygląda w tym buildzie. Więc generalnie w tym buildzie mamy wszystko. Po lewej mamy różne zakładki. No i wszystko mamy opisane, czyli statystyki, co nam te staty dają, poradnik podczas levelowania, jak dodawać skille od levela pierwszego aż po level setny, czy tam 100 plus, bo tam później są jakby osobne, ale to zaraz. Tutaj mamy pytanie odpowiedzi, bla bla bla, jak to działa, co mam wrzucać w sokety, jakie atrybuty, jak bić bossy i tak dalej. A jeżeli chodzi o itemy, tutaj też mamy wszystko super rozpisane, czyli od Early Hella, H1, H3, aż do Best in Slot. Generalnie to na początku sezonu te itemy mogą trochę kosztować. Jakieś, nie wiem, powiedzmy miesiąc po rozpoczęciu sezonu, to myślę, że tutaj w te itemy już na spokojnie można się ubrać dosyć tanio. A w te w ogóle itemy to jest kwestia, nie wiem, opisałem, że może 100k, żeby ubrać się w to wszystko, bo no one są gigatanie, nie? Ja na koniec sezonu latałem w hełmie, akurat nie pamiętam jakim latałem. Dobra, odpaliłem gierkę, tak więc itemy, z którymi kończę sezon i z którymi zrobiłem Wormhola 100+, to jest Sight of the Gods. Tutaj mamy teleport do przemieszczania się, żeby było szybko, fajnie i przyjemnie. Jeżeli chodzi o broń, to mamy Aurelion Fury i Rakhul Legion Crusher. Tu trochę nie wiedziałem co zrobić, do tego co dołożyć do tego Aurelion Fury. Bo ogólnie w drzewku mam, że mogę nosić dwa two-handy. Jeżeli chodzi o klatę, to Gabriel Broken Wingsy. Dwa razy Elven Grace z takimi, no, dosyć spoko rolkami, bo one dają sporo crit strike chance'a i crit strike damage'u, a ten build się opiera o kryta. Pitfighter Bone Crushers, to jest, miałem to wymienić, ale jakoś nie zdążyłem. I Steam Powered Flame Walkers, to też dlatego, że mają dużo kryta. Jeżeli chodzi o jakieś tam czarmy, no to mamy Fulgurite, daje Skilleresy, Witch's Claw daje Mana Stolen per hit, to jest bardzo ważne, bo no jest problem bez tego, z maną. Crow's Feeder to jest pod Movement Speed i resy. Soul Collector to wiadomo, hapeki, all atrybuty, all skille. Anubis Ankh Charm hapeki. No i reszta to jest generalnie jakieś enhanced damage, hapeki i tak dalej. O, i to jeszcze teleskop. Prosiłem do orbital skilli, bo Blender działa jako orbital. I Slicing Throw też. Także przejdźmy sobie na mapę szybko. Zobaczmy jak to wygląda, więc generalnie endgame'owy build wygląda tak, że idziemy sobie prawy, czyli tutaj Slicing Throw sobie bije i oczywiście do tego jeszcze odpalamy tutaj Blender i tak sobie biegamy mapki. Generalnie build bardzo przyjemny, spamujemy i jedną i drugą umiejętność co cooldown i tak sobie czyścimy mapki. Generalnie gra się tym bardzo przyjemnie, jak już one-shotujemy wszystko na Inferno, nie? No tylko trzeba pamiętać, żeby spamować sobie tymi skillami. No, także wracając tutaj, myślę, że normalnie na Inferno, nawet już tutaj można z tymi itemami, z budżetem, nie wiem, do 1 000 000 wejść sobie na spokojnie na Inferno i tam sobie czyścić już w tym momencie jakby sezonu, nie? Reliki, tutaj mamy reliki, jakie powinniśmy mieć. No i od razu z tierami, nie? Czyli to
S-tier, crit chance, crit damage, grałem pod kryta, mega potrzebne. Razor Blade to samo, crit damage mega potrzebne, a reszta to już tam jak kto sobie woli. Chest augment. Mamy augmenty, które mogą być fajne na ten build. Ja generalnie poszedłem w defensywny augment, czyli ja wziąłem to. Czyli jak stracę 35% HP, jestem immun na cały damage i dostaję heala. Ja w to poszedłem na spokojnie z defensywnym augmentem, mam damage, żeby sobie czyścić Inferno, nie ma żadnego problemu. Tutaj mamy skille, rozpisane wszystko single target. Ja osobiście nie robiłem single targeta, wszystko leciałem tutaj na orbitalu. Ale jak ktoś chce, to może sobie też zrobić. Popatrzeć tutaj, jak to wygląda. I ja grałem buildem orbital. I tutaj mamy wszystko rozpisane, jak to ma wyglądać. Pyk, slicing throw, blender, chain swing, butcher's hook. O, i tu jest nawet napisane, że używamy cały czas blendera jak na cooldownie i cały czas spamujemy slicing throwem. I to generalnie tyle. Jeżeli chodzi o drzewka, to na początku leciałem tym tutaj, blender orbital, ale jak już wbiłem trochę leveli, to poszedłem w blink butcher tree. Czyli przejdę sobie tutaj najpierw, cyk w to, tutaj to, później poszedłem tutaj po to, pyk. Generalnie spoko to jest, bo tutaj gdzieś jest notka, w którą ja poszedłem, to jest chyba to, że dostajemy HP-ki za siłę, którą mamy dodaną. I to jest mega fajne, dlatego że dostajemy dużo HP, nie? Tam kilka tysięcy HP potem dostajemy, więc to jest mega, mega spoko. Unarmed, z tego co wiem, to był całkiem OP, nie wiem jak teraz. Osobiście nie grałem pod to, ale jak ktoś chce, może spróbować. Tu mamy jeszcze jakiś gear progression, ale to też nie ma wszystkiego jakby, więc no jak ktoś chce, to może sobie popatrzeć na to, jak to wygląda. I tu mamy jeszcze buildy, które wcześniej prawdopodobnie działały, ale już nie działają z jakiegoś powodu, czyli pod Bleeda i pod Blade Sawa, ale nie wiem jak to. A tu jest też Slicing Throw i Blender. Także generalnie tak to wygląda. Ja link do tego buildu zostawię pod filmem. Jak ktoś będzie chciał sobie zagrać tym buildem, jest bardzo przyjemny do gry, także osobiście polecam. No i tyle.